Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. W dzisiejszym vlogu jedziemy z Rosie na sterylizację do San Juan, ale to jest sterylizacja w prywatnej klinice. Jako że byliśmy wczoraj szczepić nasze zwierzaki szczepionką 5-świennej przeciwko nosówce, innym tego typu wirusom, chorobom zwierzęcym dla psów. Tak między nami, Kenji już ma skończony cały cykl, bo to 4 szczepionki muszą być. W odstępie co 2 tygodnie. Kenji był z nami jako pierwszy tam. Kenji ma już to z głowy, reszta psów musi jeszcze z nami pojechać, a potem weźmiemy się po prostu za koty. Dzisiaj zawozimy Rosie z kontenerem transportowym, z klatką. Rosie poczeka tam w kolejce na swoją sterylizację. Pani weterynarz powiedziała, że możemy ją tam zostawić. Przeprowadzą sterylizację. Po sterylizacji będą jej asystować po prostu w wybudzaniu się, sprawdzać, czy wszystko jest z nią w porządku, i powiedziała pani weterynarz, że będziemy mogli ją odebrać dopiero po południu, jak nam będzie wygodnie, po prostu, że oni się nią zajmą. Nie tak jak w przypadku tej darmowej sterylizacji, gdzie po prostu ciocia Anabel musiała być. Jak ta suczka, jak Ela była sterylizowana tam w Barangaju, wiecie, pamiętacie. Będziemy jechali multicabem, więc za chwilę muszę go opróżnić. Będziemy jechali multicabem z tego względu, że spróbujemy dzisiaj kupić płytki na podłogę. Kupić płytki na podłogę w salonie i w kuchni. Na tą część. To jest 30 m² podłogi, wiadomo, trzeba kupić trochę więcej płytek. To będzie płytki łatwo układało, szybko, bo po prostu duże pomieszczenia, duże płytki, szybko się to zrobi. Rosie już czeka, nie może nic jeść od rana. Luna, wchodzisz czy nie? No, jedziemy zaraz do doktora. Nie będę nadlewał podłogi. Zrobimy taki mały uskok po prostu. Jakbym nadlewał podłogę, no to część konstrukcji ścian, ta ściana i tak będzie do wywalenia w przyszłym roku, do przerobienia, bo te będą albo jedno duże okno suwane i duże przeszklenie, albo 2 okna suwane. Jeszcze o tym debatujemy z małżonką. Ja się skłaniam się bardziej ku wersji, żeby z tamtej strony było duże okno przesuwne z wyjściem na taras, a tutaj ewentualnie, jeżeli Ernest nie chce, to po prostu samo duże przeszklenie bez możliwości otwierania. Tutaj po prostu było miejsce bliżej kuchni, takie naturalne, gdzie można by było też sobie coś usiąść, zjeść, napić się kawy. A jeżeli nadlewam tą podłogę, jak widzicie, mam tutaj konflikt z drewnem, które jest na ziemi. To nie jest duży konflikt. Wsadziłbym kawałek folii jako dylatację i mógłbym tutaj nadlać tą podłogę. Ale zrobi się tak, że będzie tutaj po prostu mały stopień do kuchni. Co tu pan rozrabia? Najmłodszy w gangu, Boss Ying. Co tu pan rozrabia? Co? Podobało sobie to miejsce, bo tu psy mogą jeździć, bo urzuciłem mu to łóżko i on cały czas śpi. Kilogram karmy suchej naszym kotom starcza na jakieś 4-5 dni w chwili obecnej. Szczególnie ten gwiazdor je tak dużo, że to nieporozumienie. Wcześniej koty nie miały takiego karmika. Jak nie miały takiego karmika, to jak przychodziła pora karmienia naszych zwierzaków w okolicach południa, godzina 1, tak jak my jemy, to koty też ochoczo jadły z psami. A od kiedy ten karmik jest, koty nie mają już takiego dużego parcia na jedzenie. Czasem Ernest, nie czasem, ale Ernest im pomiesza trochę suchej karmy z Whiskasem. Często, gęsto nie mają nawet ochoty tego skończyć, bo są tak po prostu najedzone. Czekamy, aż małżonka wstanie i jedziemy do San Juan. I zgodnie z zapowiedzią, proszę Państwa, jesteśmy znowu w San Juan. Sterylizacja i problem szczeniaków mamy z głowy. For surgery, ma'am. Oo, magpalaigit. Ha? Sarap sa... Kami ng isa. Ay, wala, right. Ikinalan mo siya, ano? Ah, wala din na. Oo. Nie ma tak dużo zwierzaków, także Rosie, myślę, że dużo to nie zajmie. Cały zabieg z pół godziny z tego tygodnia weterynarza. O, kaya ng pagdirion niya. Your name.
Mają klatki, także panienko zostajesz. My jedziemy kupić płytki i odbierzemy cię potem. Okej? Spokojnie. Szukam jakiś druczek. Nie można jechać dzisiaj 5,05 Rosie w kilogramach. Także tak jak mówiłem, ona już trzyma wagę. Co tam, maluchu? No, what happened? What happened? Jesteśmy pod Home Depot. Pora szukać płytki. Zobaczymy, co się zaraz wybierze. Good morning. Good morning. How many do we need? No i mamy zwycięzcę tego konkursu. A mianowicie, które płytki będą w części jadalnej w kuchni. Takie, też z połyskiem. Łatwiej zmieść, łatwiej umyć. Szare płytki, szara fuga. To też się pojawi niebawem. To się pojawi niebawem na podłodze, bo będę musiał zrobić to na raty, ze względu na to, że mamy bardzo dużo zwierzaków. Trzeba to będzie jakoś dobrze rozplanować, zabezpieczyć wejście, zrobić część na gotowo z fugą ze wszystkim, zabezpieczyć wejście właśnie, żeby nie wlazły pazurami, nie wyniszczyły fugi, dać temu wysnąć i robić drugą część po prostu na raty. Trzeba to będzie rozłożyć na raty. No, idzie pani. Idzie pani. Oh, what else? That's all? Obok Voodoo jesteśmy, Voodoo jeszcze zamknięte, widać, że tutaj sprzątają. Po drugiej stronie jest ten sklep, w którym pakują nam płytki. A my przyszliśmy na śniadanie, które już jest skończone. No bo okazuje się, w sumie z perspektywy klienta to w porządku. Zamówiliśmy te płytki, przywieźli je, no nie na paleciaku, na takim wózeczku. I każdy jeden karton będą otwierać i sprawdzać, czy nie ma połamanych płytek, uszkodzonych. Potem będą go zaklejać i ładować na samochód. Także tak, Voodoo jeszcze nie ma życia tak wcześnie rano o 9, ani właścicieli. Ela też wyjechała z Dumaguete, jedzie sobie na tydzień do Tajlandii, jeżeli się nie mylę, albo do Wietnamu, ale też w Tajlandii. Vietnam? Are you sure? Let's check. She said she's going to Vietnam. Ma małżonka rację, jest tu Wietnam. She's been saying that like when we were here some time ago, you said like she's going to Vietnam. And then today, oh she's in Vietnam, and then you said to now, oh Eloy's going to Thailand. I understand. Your funny face is recorded now. Moja żona często mnie przedrzeźnia za kamerą odnośnie moich min, ale to jakie ona minki robi, ja muszę nagrywać. No. Kawa. 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 Zajebista. Bardzo dobrze. Zajebista kawa. No. Te ślotki. What? What? 7 zł? 7 Polish złotych? You know what to count? How did you counted it? In my memory. 7 Polish zloty will be like 20 kroner, it will be like 120 peso. In the other bar.
A, bo w innym barze była kawa za 120 peso. Jest. No dobrze przeliczyła, w innym barze była kawa za But 20 here peso. is carinderia. It's divided by 5. Dobrze, zobaczmy jak to nasze płytki. Jedźmy do domu z płytkami Probably just 20. That's it. i czekamy pod telefonem na kontakt od weterynarza odnośnie Rosie. My jesteśmy z powrotem, co tam proszę pana? W kwietniku znalazł sobie pan toaletę teraz. No, chwilowo może być toaleta, będzie przynajmniej dobrze nawożona. O, panowie wzięli zaraz ładunek. Very nice. I think it's fine. Wydaje mi się, że na głębokość jest w porządku. Teraz będę musiał wejść do doła, policzyć ile halobloków potrzebujemy, zbrojenia. I będziemy murowali jakoś na dniach. Nie dzisiaj, nie jutro, może w sobotę. Zobaczymy. Zobaczymy. Teraz trzeba znaleźć miejsce na płytki gdzieś. Trzeba to rozładować. Jako że zbiornik jest już wykopany, sprawdziłem, jest już na gotowo. Mógłbym coś zacząć, ale jest ryzyko po prostu, że z tym podejściem pod dom, nie wiem dokładnie o której przywiozą nam piasek, żwir i cement. Nie chciałbym być w połowie drogi i nagle okazałoby się, że nie mam materiału i że nam zacznie zasychać, a nie mamy z czego kontynuować po prostu. Także zaczną panowie robić wykopki. To są niewielkie wykopki. Średnica 50 cm, otwór w ziemi, głęboki na 40 pod palmy, które są zamówione pod sadzonki. W przyszłym tygodniu powinny przyjechać sadzonki palmy. Będą niewielkie na ten moment, bo one tam są jedno-dwuroczne, ale są na tym etapie po prostu, że jeszcze chwila, jeszcze rok i zaczną wybijać mocno w górę. Wtedy między 50 cm do metra rocznie będą rosły. W każdej połowie tutaj ogrodzenia bambusowego będą wykopane dołki. 10 palm z tej strony, z tamtej strony. Teraz jedziemy. Dzisiaj dla mnie leniwy dzień, jeżeli chodzi o prace budowlane, poza tym, że kupiliśmy płytki. You fix my shade. I stepped on it and it got crushed. O, ale trzeba naprawić małżące okulary. Poza tym, że kupiłem płytki, niewiele zrobiłem. Oddelegowałem chłopaków do You can drive, you can start the aircon. Oddelegowałem chłopaków do kopania wykopów pod palmy. Jutro zaczniemy robić to wejście do domu. Rosie ma pasożyta, chorobę krwi. Podczas sterylizacji to wyszło. Wysłali do nas wiadomość, robią jej teraz test i przepiszą jej dodatkowe lekarstwa. Koszt takiego testu 1500 peso. Jak już dojedziemy na miejsce, jak weźmiemy Rosie ze sobą, to potem w dalszej części tego vlogu bardziej konkretnie o tym porozmawiamy, bo już trochę pogooglowałem. Kwestia tego po prostu, co jej tam wyjdzie, że trochę przerośnięta śledziona, no i problem krwi. Zobaczymy, jaki test robi lekarz. Ernestin też takie testy może wykonać, w przyszłości wykona się je wszystkim naszym zwierzakom, żeby mieć pewność, że po prostu dobrostan jest najważniejszy naszych zwierząt. I dla świętego spokoju po prostu sprawdzi się wszystkie nasze zwierzęta za jakiś czas. Teraz są jeszcze szczeniakami. No i zobaczymy, co wyjdzie u Rosie po prostu, co wyjdzie u Rosie. Dobrze, naprawię okulary żonie i jedziemy. Jesteśmy już po wizycie u weterynarza. Jesteśmy już w domu z Rosie. Wkleję teraz wyniki testu po prostu dla wiarygodności tego wszystkiego. Rosie ma 2 pasożyty krwi.
Oba są przenoszone przez kleszcze. Pierwszy to Ehrlichiosis, jakkolwiek się to wymawia, i Babesiosis. Ta erchiloroza pierwsza niszczy płytki krwi, powoduje krwawienia, osłabia układ odpornościowy, może powodować powiększoną śledzionę i po tym między innymi zauważyli, że warto Rosie zrobić test podczas sterylizacji. A drugi anemia, osłabienie, bladość dziąsła, czasem ciemny mocz. Rosie dostała plan leczenia, sporo leków. Jedno lekarstwo jest na całe 28 dni na tą pierwszą chorobę. Ale na tym etapie, na którym to po prostu jest, to wyjdzie z tego Rosie. Pozbędziemy się tych pasożytów krwi. Tylko po prostu teraz będzie trzeba codziennie niektóre lekarstwa 4 razy dziennie, z tego co pamiętam, jak była rozpiska u weterynarza, raz będzie musiała podawać. Zapłaciliśmy u weterynarza trochę ponad 6000 peso teraz za Rosie, za sterylizację, za ten test 1500 i za wszystkie lekarstwa. No i jeszcze zostawiliśmy dzisiaj w Home Depot, jeżeli chodzi o płytki, coś ponad 20 000 peso, w okolicach 25, z klejem, z fugą, nie pamiętam dokładnie. No także dzisiaj wydaliśmy taką dobrą miesięczną filipińską wypłatę normalną, jak ludzie tutaj mają w okolicy, w Dumaguete, na wyspie. Nie wiem, czy ktoś ma taką, żeby wydać te prawie 30 000 peso w miesiąc. No bo tak jak na przykład moi robotnicy, no to oni się mieszczą w przedziale 12 do 15 000 peso miesięcznie zarobku na osobę. Także dzisiaj wydaliśmy sporo na warunki filipińskie. No ale oba wydatki są po prostu konieczne i niezbędne i tak to w życiu jest. Koniec końców dobrze, że wyszło to, że wcześniej niż później, że Rosie ma ten problem. No i po prostu będziemy to leczyć. I będziemy to leczyć. Zobaczymy. Co tam, panowie? Co na dół wyjść? Czy na dół rozrabiać? Zobaczymy, jak tam, panowie, wykopki. Już powiedziałem za ciebie, że to ostatnie wykopki w tym roku. Już więcej chyba nie planuję. Nic się więcej nie pojawi. No jeszcze trzeba będzie tylko obkopać tego machonia, żeby go wypalić. No i tu będą nasadzone palmy. O, Pinki wracało, bus skądś. Jest piach, jest żwir. Także jutro, piątek. No jest Iluna. Co tam? Gdzie byłaś? Także jutro, piątek. Od rana zaczniemy robić to, żeby w jeden dzień zrobić to na gotowo. Kupiłem też taką najtańszą siatkę, 90 peso za metr. Jak już skończymy, to obgrodzić to do czasu wyschnięcia, żeby żaden pies, bo tyle, o ile nasze da się skontrolować, zamknąć w domu, zamknąć furtkę. I tak nie ma pewności, że to nie wejdą, ale te bezpańskie psy, że się pojawiają, no to nie chciałbym po prostu zrobić czegoś, a potem mieć odciski łap, jeszcze trzeba tutaj ganiać, niszczyć to. Więc od narożnika wyciągniemy siatkę, rozłożymy całą do wyschnięcia, ale to będzie dopiero jutro. Część płytek, które będą w domu, w salonie, stoi tutaj pod oknem. To nie są wszystkie, więcej jest tam w tym drugim budynku. No i po prostu nie trzeba było tego daleko nosić, jak niedługo zacznę układać te płytki. A to będzie niebawem. Myślę, że też w przyszłym tygodniu już zacznę tutaj układać płytki na podłodze. Tak rozrabiają wszystkie czyszczeniaki. A najbardziej ta mała rozrabia. Ona jak najbardziej. Siwy dym, no. Tutaj mam trochę nazbierane więcej kamieni do tej mozaiki jutro do robienia, białych i czarnych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, drodzy widzowie.
Trzeba zrobić tak, żeby małżonka była zadowolona. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Nic więcej takiego dzisiaj się nie działo, co wymagałoby skomentowania. Bardzo dziękuję Wam za lajki, komentarze, subskrypcje, za podbijanie vlogów. Wiem, że nie u wszystkich ta opcja jest, bo to zależy gdzie na świecie. YouTube ją dopiero testuje. Wspominam o tym podbijaniu, ale nie wszyscy to jeszcze mają. Na przykład u Ernesty na telefonie, jak odpaliłem swoje vlogi, to nie mogę z telefonu Ernesty kliknąć podbij. A wiem, że Marzena z Kanady podbija te vlogi mocno, na tyle na ile może, na tyle je podbija. I to też pomaga po prostu w zasięgu. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj się zbiorę. Kleić jakieś płytki, czy już nie jest godzina 4, jak przyjdę do weterynarza. Chyba już dzisiaj nie, chyba już nie będę się dzisiaj brudził. Jutro od rana pomogę chłopakom zrobić właśnie to. A potem zobaczymy, co będzie się działo, bo muszę też albo jutro, albo w najbliższym dniach pojechać po prostu po halobloki właśnie do zbiornika septycznego, żeby zacząć robić tamto. Zrobimy zbiornik septyczny, zrobimy tam wylewkę na górze i panowie będą mogli się brać za tynkowanie tego drugiego budynku, ściana po ścianie z zewnątrz, prostowanie go. Wiem, że potrafią tynkować, jestem zadowolony z tych efektów ich tynkowania. Nie wiadomo, nie jest to idealnie na Filipinach, ale dają sobie radę z tynkowaniem. Także wierzę, że po prostu nie będzie tak mnie angażowało to, jeżeli chodzi o mój czas, żeby ich sprawdzać, robić z nimi. Niech sobie robią, niech sobie tynkują, a ja w tym czasie będę kleił płytki, szlifował gładzie i robił tutaj w środku. I taki będzie plan na przyszły tydzień, myślę. Bye bye. See you next year. O. Bye bye. Dobrze, to się żegnamy. Bye bye.